Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Agnieszka Jakubowska, a kanał poświęcony jest aktualnym regułom gry w golfa. Ale dzisiaj zabiorę Cię trochę w przeszłość. Dokładnie do stycznia 2019 roku, ponieważ wtedy nastąpiła bardzo duża zmiana reguł. Opowiem Ci o tym, co się zmieniło, po to, żebyś mógł sam sprawdzić, czy o wszystkich z tych zmian pamiętasz. Największą z takich zmian, która się wtedy wydarzyła, rewolucją, prawdziwą rewolucją w golfowym naszym świecie, była zmiana wysokości dropowania piłki, czyli zmiana miejsca, z którego piłka ma być upuszczona wtedy, kiedy chcemy ją wprowadzić ponownie do gry. Do tej pory dropowaliśmy piłkę z wysokości barku. Stojąc prosto, z ręką wyprostowaną, trzeba było upuścić piłkę na ziemię. Od stycznia 2019 roku zmieniło się dosyć sporo w tej kwestii, ponieważ od tego czasu piłkę upuszczamy z wysokości swojego własnego kolana. Zmieniły się też zasady dotyczące obszaru uwolnienia, czyli tego obszaru, na który ma zostać upuszczona Twoja piłka. Ten obszar wynosi długość 1 lub 2 kijów golfowych, ale od stycznia 2019 roku jest już wyraźnie powiedziane, że masz go odmierzyć najdłuższym kijem, jaki posiadasz w swojej torbie golfowej. Dlatego jeżeli najdłuższym kijem w Twojej torbie jest driver, to powinieneś wziąć do odmierzania właśnie drivera. Jeżeli go nie posiadasz, to weź kłuda, a jeżeli i takiego w Twojej torbie nie ma, to odmierzaj najdłuższym ze swoich ironów. Jedyne, czego nie możesz zrobić, to nie możesz określić obszaru dropowania za pomocą patera. Jeżeli wyznaczyłeś już swój obszar uwolnienia, to powinieneś następnie upuścić piłkę. I tutaj też nastąpiła drobna zmiana, ponieważ kiedyś piłka mogła wytoczyć się z obszaru uwolnienia, czyli ponad ten wyznaczony teren. W tej chwili piłka, która zostaje wprowadzona do gry, musi upaść i pozostać po upadku również w tym obszarze uwolnienia. Piłka nie może się z niego wytoczyć, tak jak było kiedyś, na odległość nie dłuższą niż 2 kijów golfowych. Teraz, jeżeli wyznaczamy obszar uwolnienia, czyli daną strefę, w której ma zostać upuszczona piłka, to musisz również przypilnować tego, żeby piłka nie wytoczyła się z niej po zetknięciu z ziemią. Wtedy, kiedy korzystasz z opcji uwolnienia do tyłu w linii ile chcesz, są to sytuacje na przykład, kiedy cofasz się do tyłu po tym, jak zadeklarowałeś piłkę nie do zagrania, albo wtedy, kiedy Twoja piłka wpadła do przeszkody wodnej, oznaczonej czerwonymi bądź też żółtymi palikami. W każdym z tych przypadków możesz skorzystać z opcji wyznaczenia linii do tyłu. Nie musisz swojej piłki dropować dokładnie na tej linii. Masz do dyspozycji jeszcze jedną długość kija na prawo i jedną długość kija na lewo. I w tej strefie powinieneś upuścić swoją piłkę. Wprowadzono również kilka zmian, aby przyspieszyć grę, tak żeby tempo gry stało się jeszcze lepsze i żebyśmy grali jeszcze sprawniej i jeszcze szybciej. Jedną z takich zmian jest ograniczenie czasu na szukanie piłki. Kiedyś mogłeś szukać swojej piłki 5 minut, w tej chwili tylko 3. Ograniczono również czas, w którym powinieneś wykonać swoje uderzenie, także po to, żeby gra była szybsza. W tej chwili uderzenie swoje musisz wykonać w ciągu 40 sekund od momentu, kiedy możesz już je wykonać, kiedy nic Ci nie przeszkadza. Do tego czasu liczą się wszystkie rzeczy, które chciałbyś zrobić jeszcze przed wykonaniem uderzenia. Jeżeli chcesz zrobić zamach próbny, 1, 2, może 3. Jeżeli chcesz zmierzyć odległość, jeżeli będziesz chciał jednak zmienić kij albo założyć rękawiczkę, z tymi wszystkimi rzeczami musisz się zmieścić w przepisowym czasie 40 sekund. Takie ograniczenie było już kiedyś wprowadzane, ale było to w regulaminach turniejów. Reguły gry w golfa do tej pory nie wypowiadały się na ten temat, jak szybko masz wykonać swoje uderzenie. Od stycznia 2019 roku 40 sekund na wykonanie uderzenia znalazło się w regułach gry golfa. Wprowadzono dodatkowo zasadę Ready Golf. Jest to zasada, która również ma powodować, żebyśmy grali szybciej. I polega ona na tym, że jeżeli gracz, który powinien grać według normalnej kolejności, nie jest jeszcze gotowy do gry, to może zagrać zamiast niego ktoś inny. Tylko pamiętaj o tym, że to jest zasada wyjątkowa. Stosujemy ją wtedy, kiedy ktoś nie jest gotowy. Jeżeli osoba, która powinna grać,
bo taka jest jej kolej, jest gotowa, to powinna zagrać jako pierwsza we właściwej kolejności. Natomiast jeżeli nie jest jeszcze gotowa, to przyspieszamy grę w ten sposób, że zamiast niej zagra ktoś inny. Wcale nie gramy jednocześnie. Gra ten, kto powinien grać, a jeżeli ten gracz nie jest gotowy, to zagra za niego ktoś inny. Zrezygnowano jednocześnie z niektórych kar. Jedną z takich kar, które kiedyś były, a obecnie już ich nie ma, jest kara za uderzenie w siebie lub swój własny sprzęt. W tej chwili nic się nie dzieje, jeżeli twoja piłka uderzy albo w ciebie, albo w twój sprzęt, natomiast będziesz musiał grać z tego miejsca, w którym zatrzymała się po takim uderzeniu. Zrezygnowano także z kary za kilkukrotne trafienie w piłkę. Były to tak zwane double shoty, które zdarzały się czasami przy wychodzeniu z gęstego rafu, czasami przy chipowaniu, czasami przy uderzeniach z bunkra. I polegało to na tym, że twój kij po pierwszym uderzeniu w piłkę, zanim piłka zdążyła odlecieć, trafiał ją po raz drugi, a może i nawet trzeci. Kiedyś otrzymywałeś za to karę jednego uderzenia. W tej chwili nie ma już za to żadnej kary i możesz grać dalej. Oczywiście kary nie otrzymasz tylko wtedy, jeżeli wydarzyło się to w sposób całkowicie przypadkowy. Jeżeli zrobiłeś to celowo, niestety karę otrzymasz. Kary za przemieszczenie piłki, tak jak były, tak zostały. Z jednym wyjątkiem. Jeżeli takie przemieszczenie piłki zdarzy ci się na putting greenie, tylko na putting greenie, to nie otrzymasz za to kary, ale powinieneś cofnąć piłkę na jej oryginalną pozycję, tak żebyś mógł zagrać z właściwego miejsca. Jeżeli taka sytuacja zdarzy się poza greenem, w trakcie rozgrywania dołka, niestety będziesz musiał sobie dopisać jedno uderzenie kary do swojego wyniku. Ale również pamiętaj o tym, że piłkę musisz cofnąć na jej właściwą pozycję. Zanim wykonasz swojego pata, możesz naprawić powierzchnię putting greenu i to w zakresie znacznie większym niż mogłeś go naprawiać przed styczniem 2019 roku. Wtedy, pamiętasz pewnie, że wolno było ci naprawić tylko i wyłącznie ślady po starych dołkach oraz pitchmarki. Pitchmarki oczywiście dalej naprawiaj. Natomiast możesz naprawić jeszcze kilka innych rzeczy, takich, których wtedy nie było wolno, ale teraz już nie stanowią żadnego problemu. Jedną z takich rzeczy, których kiedyś nie mogłeś naprawić, a dzisiaj już jest to ok, jest naprawienie śladów po spajkach. Jest naprawienie śladów na przykład po główce kija, kiedy jakiś nieuważny golfista się oparł o swój pater i zostawił w ten sposób wgłębienie na powierzchni greenu, które akurat pechowo znajduje się na twojej linii gry. Możesz to naprawić. Ale na greenie wprowadzono jeszcze jedną zmianę, jeszcze większą. Otóż pozwolono nam patować z flagą. Niezależnie od tego, czy twoja piłka przed uderzeniem znajduje się na putting greenie, czy poza nim, wolno ci wykonać uderzenie z flagą pozostawioną w dołku i nie otrzymasz kary za uderzenie we flagę. Jeżeli będziesz sobie tego życzył, flagę możesz wyjąć, ale to już będzie zależało tylko i wyłącznie od twoich własnych preferencji, a nie od tego, czy otrzymasz za to karę, czy też nie. I właśnie w związku z tym, że flaga już może pozostać w dołku w czasie wykonywania uderzenia, zrezygnowano z przepisu, który mówił, że jeżeli piłka oprze się o flagę, to trzeba było wyciągać flagę i to w taki sposób, żeby ta piłka z tego dołka nie wypadła. Teraz już nie trzeba się w to bawić. Piłka jest w dołku, jeżeli opiera się o flagę i jakąkolwiek częścią znajduje się poniżej górnej krawędzi putting greenu. Dołek możesz wtedy uznać za zakończony, a piłkę wyciągnąć i pójść na następne tee. No a co takiego zmieniło się w bunkrach? Otóż w bunkrach możesz usunąć w tej chwili naturalne utrudnienie ruchome. Kiedyś nie było wolno tego zrobić. W tej chwili naturalne utrudnienie ruchome możesz usunąć bez kary pod warunkiem, że nie przemieścisz przy tym piłki. Pamiętaj o różnicy między sztucznym utrudnieniem ruchomym a naturalnym utrudnieniem ruchomym. Sztuczne jest wszystko to, co zostało wytworzone przez człowieka. Naturalne jest wszystko to, co zostało wytworzone przez naturę. Możesz więc usunąć szyszki, kamienie, patyki, a nie tylko grabie, skorkartę i puszkę coli. Tylko pamiętaj, że jeżeli przemieścisz piłkę przy usuwaniu liścia,
to będziesz musiał sobie dopisać 1 uderzenie kary do Twojego wyniku. Przemieszczenie piłki przy usuwaniu sztucznego utrudnienia ruchomego nie skutkuje żadną karą. Od stycznia 2019 roku została wprowadzona jeszcze jedna fajna zasada, która z pewnością będzie podobała się wielu golfistom, w niektórych sytuacjach oczywiście. Otóż z 2 uderzeniami kary możesz zadeklarować piłkę nie do zagrania, dropując ją w linii łączącej położenie piłki i flagę, ale już poza bunkrem. Warto o tym pamiętać. Co do uwolnień bez kary, także wprowadzono pewne zmiany. Wprowadzono regułę, zgodnie z którą uwolnienie od piłki wbitej przysługuje nie tylko jak dotąd na fairwayu, ale także i poza nim, czyli wszędzie tam, gdzie jest obszar główny. Nie możemy jedynie od takiej piłki uwolnić się w obszarze kary ani w bunkrze. Teraz powinieneś już mówić obszar kary. Zmieniły się przepisy, zmieniło się nazewnictwo i kilka rzeczy musimy nazywać troszeczkę inaczej niż dotychczas. Więc koniec z hazardami, koniec z przeszkodami wodnymi. Teraz są obszary kary oznaczone żółtymi bądź czerwonymi palikami. W obszarach kary też nastąpiła pewna istotna zmiana. W tej chwili możesz już dotykać kijem podłoża przed wykonaniem uderzenia. Nie trzeba tak jak w bunkrze trzymać kija w powietrzu. Możesz wejść do obszaru kary, oprzeć kij o podłoże, a następnie wykonać normalne uderzenie, tak jakbyś grał z fairwaya. Oczywiście nie możesz w żaden sposób poprawiać sobie swojej sytuacji. Nie możesz ani wykosić trawy, ani niczego urwać, ale tego wszystkiego nie wolno ci zrobić również w innych miejscach na polu. Wprowadzono też nowy format, który nazywa się Maximum Score, a polega na tym, że jeżeli osiągnąłeś już maksymalną liczbę uderzeń na danym dołku, określoną przez komitet, na przykład par plus 5, możesz podnieść piłkę, nie grać tego dołka dalej, a na swojej karcie wyników zapisz sobie wynik maksymalny, czyli w przypadku dołka par 4 zapiszesz sobie 9. I jeszcze mała, acz istotna rzecz dla tych, którzy grają z pomocnikiem, ze swoim caddiem. Pamiętajcie o tym, że caddy już nie może ustawiać was do uderzenia. Musicie zrobić to sami. W momencie, kiedy zaczynasz ustawianie do swojego uderzenia, caddiego już nie może być w twojej linii gry. Również nie możesz położyć już kija na ziemi, tak jak być może to robiłeś kiedyś, po to, żeby ustawić do niego stopy. Golfista od 2019 roku musi takie rzeczy robić sam. I to już wszystko, co Ci chciałam powiedzieć w tym odcinku. Oczywiście zmian było tak naprawdę więcej, ale to są te, które są najważniejsze i to są te, które chciałam, żebyś sobie dzisiaj przypomniał. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o aktualnych przepisach, o aktualnych regułach gry w golfa, możesz sięgnąć do mojej książki Poznać reguły. Tam znajdziesz w sposób przystępny wyjaśnione najważniejsze reguły gry w golfa i zasady zachowania się na polu golfowym. Książkę możesz kupić w niektórych sklepach golfowych na terenie pól, a także w sklepach internetowych. Możesz również zasubskrybować ten kanał. Będę na nim umieszczała filmiki dotyczące właśnie reguł, zasady zachowania się na polu golfowym i być może również kilka filmów będzie o formatach gry. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw mi koniecznie łapkę w górę. A póki co, ja już się z Tobą żegnam i życzę Tobie dobrej gry.